Siemanko, słuchajcie, mamy środę, pod koniec tygodnia trochę się zaczęło chrzanić. Zaraz sobie obejrzymy materiał z Fergusona. 2 dni mi zeszło przy Fergusonie 61, cała wiązka do poprawy. Założenie było takie, że sterownik Autotronic 2 miał być sprawny na 1000%, więc ja zająłem się całą wiązką od A do Z, żeby jakieś tam ewentualne zakłócenia, jakieś tam zaniki prądu i tak dalej, zasilanie, żeby to wszystko wykluczyć. No i wczoraj tam no, koło południa, koło 15 w zasadzie już po południu wyszło, że ten sterownik moim zdaniem był uszkodzony. No właściciel się zapierał, że nie. Finalnie skończyło się to tym, że pojechaliśmy do pana okolicznego tutaj, który te sterowniki naprawia, podpiął go na stół i faktycznie był uszkodzony w sposób taki, że nie mieliśmy kontrolki bodajże od półbiegu A z ABCD, to jest Dynashift. Nie mieliśmy kierunków jazdy przód i tył. Dodatkowo ten ciągnik też miał robione sprzęgło, to sprzęgło nieodpowietrzone, moim zdaniem nie do końca bez sprzęgla. Rewers nie zawsze, przód tył chciał się zapiąć, było coś tam słychać w tej skrzyni. No z mojej strony elektrycznej jest to porobione, było porobione, z tym, że teraz no jeszcze nie odjechałem z okolicy, ale do właściciela stwierdził właściciel, że coś tam ponad się wydarzyło. No zajedziemy jak jestem, bo czemu nie, trzeba sprawdzić, ale no podstawą jest to, że wiązka jest zrobiona i sterownik też musi być zrobiony. Ja osobiście polecam firmę Brachol. Robiłem parę wiązek, gdzie widziałem plomby na sterownikach z tej firmy i zawsze to działało. I też tam normalnie można się dogadać i tak dalej. Przypadki są różne, różne tam opinie też w internecie są. Ja nawet rozmawiałem sobie chwilę z tym panem, normalnie sobie pogadaliśmy, bo że tak powiem mijaliśmy się na robocie wirtualnie co prawda, ale jednak ja mam bardzo dobre zdanie. Też wiem, że oni nie naprawiają tego na tych komponentach starych, tylko po prostu to, co jest wadliwe. Przez to ten sterownik potem był na Autotrójkę wymieniony prawdopodobnie, tak mi się wydaje, bo na pewno z tym były problemy, też są autokity. Ktoś to stworzył po coś, żeby z auto jedynki i dwójki na trójkę to przerabiać. Więc widocznie były z tym problemy już w czasach, gdy ten ciągnik miał tam te 5-10 lat. Widocznie coś tam wychodziło. Wracając do tematu, opinie są różne, ale moja opinia jest taka, że jak ktoś ma posieczkę w kablach, wyjmie sterownik, wsadzi i dalej jest to samo i robi gnój w internecie, no to trochę nie fair. Może po prostu po pierwsze trzeba rozmawiać, a po drugie jak ktoś nie ma pojęcia, to po prostu niech nie wkłada łap, no trudno mówiąc, a jak już wkłada łapy i próbuje sam naprawić, do czego ja też poniekąd zachęcam, bo roboty mam tyle i wszyscy z tej branży mają roboty tyle, po kokardę, więc jakieś takie proste tematy mogą sobie ludzie jak najbardziej sami naprawiać, nie ma co tutaj płacić mechanikom kroci. No to jeżeli ktoś umie, to niech sobie naprawi, a jak nie umie, próbował, nie umie, no to niech nie sieje fermentu, no i jakichś tam nieprawidłowych informacji niech nie rozsiewa. Kolejny przypadek, kolejny taki sam, Autotronic 2. Tutaj to standard, tutaj standard i tak, przodek się nie wyłącza. Nie wyłącza, no to znaczy, że nie zawsze. Licznik działa, nie działa. Więc tutaj tak wychodzi, że tam z tych wszystkich, z tego wyjazdu Fergusonów, to mamy wszystkie bolączki w jednym na szczęście. Znaczy na szczęście, będzie wiadomo gdzie szukać. Tu mamy Autotronic 2, nie zawsze skrzynia, mamy Autotronica 2, nie zawsze to jest skrzynia odpowiada. Zobaczmy co tu się dzieje. No dzieje się, ale tak, zasilanie już tutaj jest poprawione, no jest załatane tu i tu, więc to powinno jakoś tam działać. Tutaj mamy przewód masowy od cewek, od półbiegów, ale też jest to połączone. Tutaj kostka od czujników, widzę, że coś jest pourywane, nie pamiętam, zaraz to jest, aha, zielona kość, tutaj chyba cewki z tego co pamiętam wychodzą. Tutaj ta kosteczka to jest od półbiegów ABCD. Tutaj mamy coś urwane, szare. No dobra, będziemy patrzeć za koleją. Sterownik był sprawdzany chyba, tak? Sterownik jest raczej dobry jest, nie? Aha, raczej dobry. No dobra, podepniemy się, będziemy wiedzieć. Ma złącze, ale w kabinie nie będzie miał złącza, skoro tutaj nie ma przewodu. Data tronika tutaj też widzę nie ma, więc... No i pali się bardzo ten, nie? Co? Jak na światłach się jeździ... A, no to tam bezpiecznie... Słupek, ja nie wiem od czego. W kabinie. Słupek się grzeje? No. No tam jest złącze w słupku. No i ono Tam- grzeje się bardzo, nie? Aha, A dobra. teraz ostatnio to nawet już mi się zresztą
Ostatnio No. zapala mi się kontrolka, że się grzeje silnik, nie? Aha. I ten duży, ten czerwony też mi się Trójko, zapala, nie? no to Trójką. ten duży zapala się zawsze właśnie, czy się silnik gotuje, czy powietrza, czy filtr powietrza jest zapchany, czy nie ma tego. Czy zapchany jest filtr w skrzyni, to ten trójkąt się zawsze świeci. Czy ręczny jest, nie? Karetka od wody pokazuje, Że jest dobrze, że jest okej, nie? a pokazuje, że się gotuje, tak? Że woda się gotuje, nie? No tam jest taki, kontrolka czerwona. No, tak, dobra. Dobra, no to tu najpierw sobie przyjrzymy od początku. Zdejmiemy sobie maskę, zrobimy tutaj to, cały przód, zajrzymy pod licznik, mam nadzieję, że chociaż tam jest oryginał, no i tam trzeba będzie wiązkę poprawić przy tym sterowniku i dopiero się podepniemy z komputerem, wtedy dopiero zobaczymy, co on pokazuje, nie? No raz pokazuje prędkość, a raz w ogóle nie pokazuje, nie? No bo to wszystko sterownik tak, aby raz działał, raz nie działał, to wszystko. Jak się przodek nie rozłącza, to nie ma prądu na cewce, bo on jest normalnie w tych ciągach zapięty, nie? A prąd go rozpina, no. Tak samo jak licznik raz działa, raz nie działa, to idzie tam od zasilania idzie tam z auto 2, nie? No i jeszcze błędy na tym, Na EHR-ze. A to już Ale nie, najprostsze. to są błędy od stworzni, nie? 3.2 i 3.1. No coś takiego. No, ale tak. działa, no to nie. No to od stworzeń są, dobra. Dobra, zobacz. No teraz widzę, chyba będzie chciał z rana działać. No chyba ten kabelek trzeba spiąć. Tutaj ten. Tu na biegach to jest. No. Bo to ten zawór, co trzyma ciśnienie chyba, nie? To jest chyba to podłączone, że on po prostu kontrolki nie zgasną, będą mi 2 dni się palić, nie? Dlatego no to jest zrobione tak, żeby odciąć zasilanie na tym. Dobra. Dobra, jeden z widzów pytał się, jak to w ogóle robić, bo tutaj były pracownik firmy, który tam robił na własną rękę, tu ponoć był. Zrobił to na takich kościach. Firma tam, mówiłem w odcinku z Fendem, był Fend i ma tutaj złoty napis. No to taka firma. Ludzie z branży wiedzą. Więc tutaj wycinamy sobie te złącza od mieszkania. Znaczy powiem tak, no to ogólnie działa, nie? Wiadomo, to działa. Są tulejki dane, więc tutaj nie ma tragedii. Widzę, że też były zaprasowane te tulejki po ludzku, praską, więc no tylko kwestia wizualna trochę zostawia do życzenia. No i to, że przy remoncie trzeba to rozkręcać, nie? I jak ja to robię? Ucinam u samej dupy te przewody, za przeproszeniem. Trzeba wiedzieć, że wszystkie brązowe to jest stały plus i tu jakby nie ma znaczenia, ich jest 4 albo 6. Zależy. Tutaj mamy tak. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. A tutaj związki nam, aha, tutaj też nam wychodzą. No, mamy 6 tych brązowych, nieważne który z którym łączymy. To jest sprawa prosta. Cała reszta zgrywa nam się kolorami. Przekrojami niekoniecznie, bo tutaj czerwony, na przykład ten gruby przechodzi w cienki, zależy od silnika. W poprzednim odcinku, chyba 2 odcinki wstecz, gdzie mieliśmy Fergusona z silnikiem Valmeta, ten gruby czerwony przechodził faktycznie w czerwony o tej samej średnicy, ze względu na to, że mieliśmy cewkę gaszącą taką bardzo, bardzo potężną. Tutaj cewki gaszącej widzę chyba nawet nie ma, bo on jest na linkę. Nie, ma, przepraszam za błąd. Mamy cewkę gaszącą tutaj. I teraz tak. Tylko ona tu ma inny kolor chyba bodajże. Nie widzę w wiązce. Nie, no jest czerwona. Jest czerwony przewód, z tym, że tutaj mnie zastanawia czujnik temperatury, bo też jest czerwony. A nie wiem, czy on po prostu zmienia kolor w wiązce, czy gdzieś tu jeszcze coś jest. Zmylił mnie ten czerwony, który to był do czujnika, ponieważ tu jest czujnik szary, no właśnie, a tu ten przewód był wpięty do czujnika. Nic to nie zmienia, tylko tyle, że to jest przewód naszykowany do sprężarki klimatyzacji. Tam mamy czujnik ciśnienia w układzie klimatyzacji. Przez niego, jeżeli on tam jest, jeżeli mamy nabitą klimę, krótko mówiąc, albo nie mamy zbyt dużego ciśnienia, chyba w dwie strony to działa, no to wtedy na sprzęgło nam nie idzie prąd, bo nam rozłącza czujnik. Tam z przodu jest nie skraplacz, chyba tylko osuszacz. Z tego co pamiętam, przy osuszaczu tam jest ten czujnik. Tutaj ktoś dokręcił drugi czujnik temperatury. Po prostu chyba była otwór w głowicy był do zatkania. Jakoś to tu podpasował jeszcze następny czujnik. Więc to jest do wypięcia. Jest różowy.
Tutaj różowy jest też. No dobra, mniejsza, nie będę się zagłębiał w schematy z tego względu, że to ogólnie zawsze kolory się pokrywają 1:1. Jeżeli mamy stare kości, no to w ogóle już wtedy nie mamy problemu, bo jak ktoś jest tam bardziej strachliwy, może sobie pozaznaczać, który z którym, albo po prostu najpierw przed rozpięciem, obcięciem trzeba sprawdzić, czy kolor wchodzi w kolor. Niebieski to jest, nie wiem, czy to jest ten od czujnika w zbiorniczku wyrównawczym. Nie wszystkie przewody są wykorzystane też, tak? Nie mamy klimatyzacji, nie mamy zbiorniczka, znaczy nie mamy zbiorniczka wyrównawczego do płynu z czujnikiem. To nie wpływa. I do takiej operacji będzie potrzebna nam obieraczki, to opcjonalnie, bo wiadomo, że można obrać kabelek nożykiem, i praska. Będzie nam potrzebna praska w internecie 5 dych, w sklepach stacjonarnych 100-200 zł zależnie. Do tego potrzebujemy kości. Najlepiej tutaj kupić sobie 2 ósemki. Ja jak nie mam ósemek, to sobie robię na czwórkach i też jest dobrze, jakoś sobie to dzielę, że kostka od zasilania osobno, od czujników osobno, tak żeby to miało ręce i nogi, żeby to jakiś sens był w tym. Jeżeli mamy takie same złącza, to możemy dać męską, żeńską na po przeciwnej stronie, że tak powiem, żeby nam się to nie udało tego źle wpiąć. Gdyby ktoś nie umiał patrzeć na kolory, to i tak, żeby nie był w stanie źle tego wpiąć, więc tych kości mamy różne rodzaje, są trójki, czwórki, szóstki, ósemki, dwójki. Możemy sobie jakieś tam kombinacje robić, żeby nikt się nie pomylił. I piny ważne, żeby były na przekrój przewodu tam 2,5 minimum, bo taki, jeżeli mamy dobrą praskę i trochę pojęcia, to więc taki przewód na 2,5 normalnie zaprawimy, też zapracujemy porządnie jedynkę, a chodzi o to, że jeżeli kupimy jakieś takie dziadostwo, chyba tutaj teraz nie posiadam w chwili obecnej, ale można kupić takie cieniutkie i wtedy te grube przewody nam nie wejdą. I w sumie to tyle. Zobaczymy sobie jeszcze efekt finalny. Ja nagram może kiedyś jakiś taki instruktaż odnośnie modeli, bo w serii 30 są w ścianie grodziowej tutaj te kabelki. I tyle. A więc wszystko mi się teraz zgadza. Wracając odnośnie tych kości, no to tak, to wszystkie kolory nam się będą zawsze tutaj pokrywały. To jest nasza część do zarobienia. Ja tu odkryłem, ponieważ tutaj czasami to łączenie, to też 2 odcinki wstecz było, że było gnite. Tu jest w porządku. Trochę tutaj było temperatury, ale po prostu może się to grzało tutaj, no bo wiadomo, że przewody przenoszą nam temperaturę jak to metal. I tutaj nie wiem, czy to była koszulka, czy taśma, chyba taśma, trochę się to zgrzało, ale tu no poprawiamy wszystko i tutaj nie ma sensu tego wymieniać. To może tak zostać, tu się nie będzie grzało, damy nową koszulkę. Złącza z lewej, złącza z prawej, poskracamy na równo, żeby nam tu nic nie prężyło, żeby nam się kości nie rozpinały. Przełożymy sobie tę wiązkę być może górą tutaj. Tu jest złącze od zasilania skrzyni EHR-u. To też jest do poprawienia. Z przodu wiadomo, zaprawimy sobie prawdopodobnie oczko tam na klemie plusowej. Idę do kabiny, poprawię halogeny, zobaczę, czy tam jest w porządku i idziemy do skrzyni za koleją. Standardowy zestaw usterek. Silnik już mamy. Przód. Zaraz pójdę do skrzyni. Pod deską jest względnie spokój. Pod deską zostało mi tutaj te bezpieczniki od świateł ogarnąć. Zrobimy licznik i idziemy do skrzyni. Tutaj już ktoś wkłada łapy. Tutaj są kabelki podokładane, rezystory. Te płytki są teoretycznie takie same, ale widzę, że jest różny układ czasami. One są zamienne między modelami, ale widzę, że coś tutaj było zmieniane, poprawiane. No tutaj ktoś jakieś kabelki dołożył, zaraz spróbujemy to poprawić, ponieważ jeden mi tu został w ręku. Widać po tym rezystorze, że już najlepsze czasy ma za sobą. Tu się powypalały te stopki. Zaraz spróbujemy to jakoś zregenerować. Przód tutaj ogarnięty, bezpieczniki sobie już ogarnąłem. Musiałem wymienić przekaźnik, to są halogeny tył. Przy okazji tutaj mam zamontowane w ten sposób bezpieczniki, ponieważ tutaj reszta, no nie było sensu tutaj ciąć, rzeźbić. Są tu elegancko przymocowane, dostępne, bardzo porządne włoskie puszki MTA. Licznik mam tak przymierzony na próbę. Tu jest jeszcze problem z zasilaniem, ale ogarnę sobie skrzynię, dopiero skręcę licznik. Też tutaj ogarniam do oryginału, bo tutaj tych kabli było nawieszane. Teraz tutaj już, tak jak widać, jest porządek. Pełny oryginał, tu jakieś zasilania szły na boku, coś tam, bezpieczniki powymieniane, posprawdzane. Zasilanie tu ogarnięte. Tutaj jakiś kabel szedł na boku, tu jeszcze mi idzie do góry, tu jakieś kable wiszą.
Poukładałem tutaj przewody, bo też był Saigon. Mamy złącze diagnostyczne. Tutaj na te wszystkie spinki, nie wiem, to było poszabrowane. Ktoś tu kiedyś ominął zasilanie, bo jest jeden pin wypalony. Tu mamy też bezpiecznik standardowo. O, tu jest posprzątane. Tu jeszcze ogarniemy zasilania. Fotel ma nowe przyłącze. Tutaj złącze do nagłośnienia XLR to się nazywa, ktoś tu wstawił. Tę wtykę 3-pinową trzeba po prostu podłączyć po ludzku, fabrycznie na pomarańczowy przewód. Tu piny są ugnite. Ogarniemy dach u góry i bierzemy się za skrzynię. Tam przy skrzyni jest Saigon, ale do ogarnięcia. Tutaj jakiś jest, mówię, jeden przewód, tutaj był punkt masowy. Tutaj słupek się grzał, włączniki są w porządku, tylko że tym słupkiem idą przewody do ogrzewania, więc on ma być prawo gorący, nie? To od razu, no, bo on tutaj, tu nie miało się co grzać, bo wtyczki są jak najbardziej całe, nie? Także ja, no właśnie zapomniałem, że tu do nagrzewnicy idą przewody, więc słupek był gorący, bo po prostu nagrzewnica widocznie ma przepływ. I działa, więc wszystko w porządku, tylko że tu była masa jakaś pod oknem. Tu jest coś, otworzyłem sobie, tam dach jest klapa, na szczęście rewizyjna. Pozaglądamy do halogenów, tu się to poprawi i idziemy do skrzyni. Mamy odkurzone, tam posprawdzałem, jeszcze tam odkurzyłem, dopiero założyłem tu plastik. Tu jest nowe przyłącze do zasilania. Tu sobie to poskręcam. Tu już wszędzie mamy poukładane przewody, wszystkie czujniki popodpinane. Kable poukładane, o tam sterownik Boscha. Tu już jest chyba EHRC. Ma złącze diagnostyczne, chodzi po kanie. Tu jeszcze wypieprzę te przewody nieoryginalne. Założymy sobie słupek. I w kabinie mamy cacy posprzątane do skręcania. Kubka przewodów wycięta, na górze pewnie będzie druga. Radio poprawimy, dwie anteny jakieś tu są. Idę na górę, zobaczymy. Jeszcze jakiś gruby przewód. Okazało się, że ktoś centralkę od alarmu w tym ciągniku wpieprzył pod tylną blendę. Do tego światła pozycyjne idą do lamp. Lewa i prawa strona kabina jest podziurawiona. A przewody od obrysu, czyli te fabryczne, były w środku zawinięte o rurkę. No, alarmu to jeszcze nie widziałem i w ciągniku, powiem szczerze, centralki alarmowej. Ona miała odcinać dopływ paliwa. Tam pod maską właśnie koło stacyjki coś tam rozkręcałem, zastanawiałem się, co autor miał na myśli. Teraz już wiem, że to było odcięcie pompy paliwowej. Bajzel ogarnięty. Tutaj te lampy jak starsze Fergusony mają punkt masowy ze śruby, ale że mamy na jedną wtykę te halogeny, zrobimy tak, tutaj damy jeszcze peszel, żeby się tutaj o to nie przetarło. I tutaj zaraz założę peszel. Ta wiązka była w środku, to jest wiązka od podświetlenia tablicy, jest w niej prąd. Ja już tutaj zrobiłem przyłącza nowe, lampki zapewne będą, jeżeli będą zwykłe, to będą na wsówki. Te kable sobie będą to jeden dały, pan sobie tutaj założy to potem. Tu idzie tu. Punkt masowy wyszlifowany szlifierką, smar miedziany w sprayu. Tutaj przyłączę takie samo z lewej i z prawej. Temat tyłu mamy zamknięte. Kubka kabli stale rośnie i jeszcze będziemy wycinać. Skręcam tył. Tak jest. Mamy zrobione. Nie wiem, czy będzie widać. Kosteczka. Ale coś? Tata widział twoje filmiki. No, tak się z twoim tatą dogadałem przez filmiki. Tu mamy wyprowadzenia do podświetlenia tablicy. Tutaj musimy jeszcze... Tak. Tu muszę jeszcze wyciąć kabel, bo jest dopuszczony do lampy, ale pewnie się tutaj to oberwie jak zwykle. Będzie problem. To działa? Wszystko... Tylko trzeba prąd, wiesz co, gasić. Przód śmiga. Tutaj nic nam się nie topi. Przekaźniki lekko ciepłe. Już to sobie świeci z 15 minut. Taka zasada jest jakaś taka, nie wiem skąd, ale 15 minut jak ktoś złapie temperaturę roboczą, że tak powiem już nie rośnie, no to możemy uznać, że jest dobrze. Różne rzeczy widziałem, ale o tutaj myślałem, że kabelek chciałem wyjąć, wsówkę patrzę, a tu myk, wpięte na lewo. Dzień kolejny. Tutaj były przewody, znaczy tutaj są rozebrane błotniki, supersile nowe muszę zaprawić. Lewa lampa, prawa lampa, przegląd, bo tu gniją. Tam u góry wczoraj już skończyłem. Były powycinane jakieś tam od wycieraczek coś. No to jest kubka przewodów z tego ciągnika. To wszystko jest wycięte, tutaj dokładki, niedokładki, przeróbki jakieś. Jak skończę z tyłu lampy, zostawiłem sobie na deser najlepsze. Skrzynię. I tyle. Chyba już się zobaczymy, jak znajdę coś w skrzyni ciekawego. O ile coś znajdę, jak nie, to połatam i będziemy jeździć.
Teoretycznie skończyłem, nie jest to poukładane jeszcze, spróbuję się przejechać, potkniemy się interfejsem. Co mi się chyba udało wykryć, to tyle, że tam był błąd w przewodach, ponieważ tutaj były prowadzone przewody, czujnik ciśnienia na skrzyni był ominięty. Ta skrzynia po pierwsze po naciśnięciu sprzęgła sterownik się nie wzbudzał, a po drugie ponoć po wyłączeniu się nie usypiał, dopóki tu przewody nie zostały rozwarte, czy tam zwarte. Ta skrzynia, ona przede wszystkim tak, wzbudza się po naciśnięciu sprzęgła, to ci co wiedzą to wiedzą. Po drugie wykrywa czy ma ciśnienie na skrzyni i czy są obroty silnika. I tutaj była sytuacja tego typu, że czujnik ciśnienia był ominięty. To wzbudzenie, że tak powiem, było tak podpięte niedobrze, że ten sterownik myślał, nazwijmy to, że po prostu cały czas mamy naciśnięte sprzęgło i dlatego trzeba było tam rozłączać ten czujnik ciśnienia. Zobaczymy, czy on jest w ogóle dobry, bo był ominięty. Teoretycznie powinien zacząć jeździć od strzała, powymieniałem jakieś tam żaróweczki w liczniku, tu mamy skręcone, cały ciągnik jest gotowy, zostało ułożyć przewody, założyć schodek i jeszcze diagnostykę przeprowadzimy komputerową, czy na pewno czujnik temperatury i tak dalej działa, więc zaraz się przejdziemy. W małych przejściach ze sterownikiem, ponieważ ja obstawiałem, że jest uszkodzony, tutaj była mowa, że nie i pojechaliśmy do pana, który ten sterownik naprawia, a gość widać po asortymencie, który miał na półkach, wie co robi. Wyszło na moje, że sterownik jest uszkodzony, to znaczy jeździ, wszystko działa, z tym, że nie wysyła nam informacji odnośnie zakresu A, B bodajże, mamy zakres C, zakres D, kontrolki, mamy ogólnie wszystkie zakresy, zredukujemy sobie do zakresu A. Kopię trochę, ktoś tam z widzów mówił, kurczę, kiedyś wymienię tę nazwę, bo gospodarstwo rolne, coś tam 1, NIK użytkownika, coś mówił na temat akumulatora hydraulicznego, no to już nie jest moja kwestia. Była też mowa o naklejce, która się znajduje w tamtym miejscu, tam jest zapisane kodowanie fabryczne tego sterownika. Ja powiem szczerze, stosunkowo niedawno się o tym dowiedziałem. Zwykle kodowałem na podstawie tego, co widzę. Jakoś to działało, no ale nie trzeba się męczyć w zgadywanki, można sobie to czytać tam z naklejki. Ciągnik już trochę chodził, jest zagrzany na pusto, jedziemy na próbę, muszę go po dołach wytelepać. Interfejs coś mi się tutaj gryzie, mam problem z przewodem, ale problem. Będę jechał na zakresie B, wtedy gdy obie cewki są uruchomione i zobaczymy, czy nie będzie mi ten ciągnik głupiał, czy będzie mi pokazywał prędkość, czy wszystkie kontrolki będą działały. I jeżeli tak, no to wiązkę mam zrobioną, a sterownik właściciel już sobie będzie ogarniał we własnym zakresie. Wiązka będzie gotowa, bo tu już było kilku majstrów przede mną. Mam nadzieję, że ja już będę ostatnim. Bez tego materiału już chyba będzie na tyle, już mamy światła, wszystko muszę tu poskręcać. Pół wiaderka kabli wycięte, jazda próbna i mogę kończyć. Mamy wtorek, także nie wiem, jeszcze będzie coś z tego wyjazdu, na pewno nie wiem, czy tam w święta nie będę musiał popracować, także byliśmy przy case'ie, przy którym kasowałem błędy, ten ciągnik zaczął jeździć, no niemożliwe, że tak powiem, żeby przestał. Była podjęta próba kalibracji przez interfejs, ale przewód mi prawdopodobnie jakoś tam pękł, już jedzie mi nowy, łączący interfejs z ciągnikiem, ale ten ciągnik na pewno sobie nie skasował starej, że tak powiem, adaptacji, jeżeli ta kalibracja w ogóle nie weszła, w ogóle się nie rozpoczęła, nie? Jesteśmy na miejscu. Ja tutaj robiłem Fergusona z autotrójką z poprzedniego odcinka. To jest nasz pacjent. Tam jest ten Ferguson, który był robiony. Słuchajcie, o co chodzi. Ja kasowałem w nim błędy, aby sprawdzałem błędy, powiem szczerze. Interfejs mi trochę głupieje, nie wiem, czy mi się przewód nie przerwał. I była próba podjęcia kalibracji, ale to się wysypywało, więc byłem zdania, że on będzie miał starą adaptację zrobioną. Tymczasem on ponoć coś przestał jeździć. I zaraz zobaczymy, o co tutaj chodzi. Mamy wyświetlacz, możemy zrobić zworkę tam, wejść w tak zwane HH menu i wszystko zrobić bez interfejsu, kalibrację, całą resztę.
Teoretycznie trzeba być wybitnie zdolnym, żeby przy skasowaniu błędów coś popsuć, ale przypadki są różne. Mówię, pojadę, bo to już się tak, to już zakrawa o reklamację, nie? Więc pojechałem i przy mnie ten ciągnik jeździł normalnie, zmieniał biegi, wszystko cacy, pięknie. Przy nieudanej kalibracji on powinien wrócić do tych ustawień zapisanych, nie powinien sobie skasować starej adaptacji, że tak powiem. Te sterowniki kasują sobie adaptację w momencie, jak ktoś wsadzi łapy, wejdzie w HH menu, wejdzie w H8, na przykład ustawienie i skasuje pamięć, tą EEPROM. To jest jedna kwestia. A druga, no przez kabel można coś tam pokiełbasić. Jakąś tam nieudaną kalibracją raczej nie, ale raczej nie. Różne są przypadki. Nie ma co grać cwaniaka. Pojechałem, ciągnik przy mnie jeździł, będę miał sprawny interfejs, pojadę specjalnie do tego ciągnika, to już tam będzie normalna naprawa, zrobimy sobie kalibrację, prześwietlimy błędy, pojeździmy po polach, może jakaś kostka, jakaś wtyczka, może coś tam się zaoleiło. To jest CVX Case 2006 rok, skrzynia S-Matic ZF-a, teoretycznie bezstopniowa, no Vario to nie jest, ale już coś tam jest, no już nie taka, no ja to nazwałbym bardziej manualna skrzynia zmechanizowana, coś w ten deseń. No zwykła elektrohydrauliczna skrzynia, tylko po prostu bez żadnych już ręcznych wajch i przełączników. Także tak to wygląda z tym case'em. Próbowałem wyjść w HH menu, ci co wiedzą to wiedzą, ci co nie to nawet nie będę pokazywał jak zrobić zworkę w pinie, ponieważ nie wiem co się stanie, jakby ktoś się pierdyknął i dał 12V na kan niski bądź wysoki, nie wiem co by się wtedy wydarzyło, czy coś wysadził w kosmos, czy po prostu chwilę zniknie komunikacja między sterownikami, nie wiem co się stanie, tam trzeba być ostrożnym. Ci co mają serwisówki wiedzą co to jest HH menu, przez to menu w wyświetlaczu wywołane zworką w gnieździe diagnostycznym możemy zrobić praktycznie to wszystko co interfejsem. Tylko trzeba mieć dobrą, porządną serwisówkę i wiedzieć co się klika. Tam możemy sobie spojrzeć na parametry czujników, potencjometry, wszystkie włączniki, które się schodzą do danych sterowników. Tamtych sterowników w tym ciągniku chyba jest z 10 czy z 12, 2006 rok. Przypominam ciągnika. ODT-CNH, ta grupa to tak tam, to jest jeżdżący komputer bardzo często. Tam można wszystko zrobić, włącznie ze skasowaniem całkowicie pamięci w zakładce H8, w zakładce H1 w danym sterowniku mamy kalibrację, żeby tam przyciskami, kombinacjami się nie bawić. H2 nie wiem czy to jest podgląd danych z czujników, czy H3, tam gdzieś jest wersja, błędy zapisane, no multum i możemy HC to jest chyba czyszczenie pamięci z błędów, no ma zapisanych, to jest tam mamy multum opcji. Serwisówka, którą miałem do tego ciągnika bardzo porządna, nie przewidywała tego HH menu, włożyłem zworkę, wyświetlacz niby wszystko wskazywało, że powinno to tam być w tym ciągniku, nie ma tego, w starszych się spotykałem, że było to HH menu. Tu to jakoś się to nie chciało załączyć. Instrukcja odnośnie kalibracji mówiła krótko, podpiąć się interfejsem, zrobić robotę. Finalnie wyszło to tak, że ja u tego klienta będę. Temat jest na chwilę obecną zamknięty, ciągnik jeździ, sam się naprawił. On już był odpalony. Chciałem, żeby się zagrzał ten ciągnik. Zobaczymy, czy to w ogóle jakkolwiek coś zaczyna jeździć, czy od razu wyrzuca bunt. No nie wiem, dobra, może z akcji coś nagramy, bo tu na razie muszę się chwilę mocno zastanowić. Jakaś tam jazda próbna, no na razie jeździ. Zmienia biegi. Nawet nie szarpie. Tylko że strach jest z tym wyjechać, bo wypadałoby zagrzać olej. To były jakieś błędy odnośnie jakichś tam przesuwek skrzyni, coś tam, krótko mówiąc instrukcja mówiła najpierw skalibruj, a potem rozbierz skrzynię, nie? Więc zagrzejemy go i spróbujemy go najpierw skalibrować, a potem rozebrać skrzynię, nie? Może tak będzie taniej. Żegnam się z Wami, na razie, cześć!